Mamy dzisiaj temat wynikający z pytania, które zostało zadane, dotyczące Filipian, 1 rozdział, 27 do 30 wersetu. Tylko się zachowujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusową, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc dla wiary Ewangelii i w niczym nie lękając się przeciwników, co dla nich jest zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga, gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale i cierpieli dla Niego, mając taką samą walkę, jaką widzieliście we mnie i teraz słyszycie o mnie. Apostoł Paweł wychodzi tutaj ze swoim własnym przykładem, osobistym przykładem, bo on wskazuje na to, że chrześcijanie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i mają życie wieczne, mają taką samą walkę, jaka jest w apostole Pawle. To jest tutaj punkt taki zachęty. I faktycznie mamy wspólną walkę razem z apostołami. Nie jest tak, że apostołowie robili coś innego niż my, nie jest tak, że my robimy coś innego niż apostołowie. I dlatego Paweł tutaj mówi, tylko się zachowujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusową. Jest to bardzo ważne, aby dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie była podtrzymywana przez wierzących. Niezależnie od wszystkiego musimy pamiętać, że punktem wyjścia jest to, że kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiony raz na zawsze, niezależnie od swoich uczynków. Dzięki temu możemy pamiętać o tym, że kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa dla życia wiecznego, ten ma życie wieczne, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To była właśnie ta główna treść walki apostoła Pawła, to jest właśnie główna treść walki naszej. Nie mamy innej Ewangelii, nie mamy innej walki. I abym czy przyjdę i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu. Jeden duch tutaj jest w Nowym Testamencie zapisany z małej litery nie przypadkiem, dlatego że ta mała litera wskazuje na usposobienie. To usposobienie oznacza, że mamy jedną wspólną zasadę podejmowania tej walki, jaką apostoł tutaj podjął, i dlatego mamy się trzymać tej Ewangelii, którą on głosił, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. Jest to dosyć ważne, wtedy będziemy w jednym duchu. Jednomyślnie walcząc dla wiary Ewangelii. Jednomyślnie to nie znaczy, że wszyscy będziemy mieli broszurki z tym samym tekstem, który będziemy powtarzać. Nie, chodzi o to, że jest jeden wiodący punkt w Ewangelii. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten jeden punkt jest bardzo ważny, który właśnie zszywa nam całą Ewangelię, że możemy bez żadnych wątpliwości ufać Bogu, że jeśli tego się trzymamy, to jesteśmy właśnie w jednym duchu z apostołami i że jesteśmy w jednym duchu walcząc o tę samą Ewangelię, którą głosili apostołowie, a zwłaszcza apostoł Paweł. I w niczym nie lękając się przeciwników. Przeciwnicy próbują nas zastraszyć, czasami wymyślają jakieś fałszywe nauki o utracalności zbawienia, czasami wymyślają jakieś nauki o tym, żeby właśnie nas przestraszyć, że nie będzie pochwycenia przed uciskiem, tylko że coś innego się będzie działo. Straszą także nasze siostry, gdzie apostoł Piotr mówi, abyście się nie dały przestraszyć. Tak jest, przeciwnicy straszą. Nie mają nic innego, straszyć mogą. Nie wolno im, ale podejmują takie próby. Ale mimo to, że oni straszą, my mamy się nie bać. Co dla nich jest zapowiedzią zguby. Tak, my nie mamy się bać, dlatego że mamy Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, którą możemy głosić w pokoju i pewności tego, że jest to właściwe poselstwo. A dla was zbawienia, i to od Boga. O zbawienie zarówno chodzi tutaj wieczne, które dotyczy
zbawienia raz na zawsze. Kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten ma życie wieczne, ale także zbawienia przez pochwycenie, przez zabranie Kościoła, przez zabranie wszystkich wierzących przed rozpoczęciem wielkiego ucisku. Przed tymi strasznymi wydarzeniami będziemy zbawieni w znaczeniu zachowani od tych złych rzeczy, które przyjdą na ziemię. Uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to jesteś zbawiony raz na zawsze i masz życie wieczne. Uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, jesteś częścią Kościoła, jesteś częścią oblubienicy i jako część Kościoła, jako część oblubienicy masz zagwarantowane to, że w czasie pochwycenia Chrystus Jezus, Pan, zejdzie i weźmie cię do siebie. Tak jak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1 do 3 wersetu, gdzie Pan Jezus mówi: przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Gdyż wam to dano dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale i cierpieli dla Niego. Tak jest, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowany będzie. Wystarczy chcieć żyć pobożnie w Chrystusie, aby już cierpieć, aby już być narażonym na przeciwności. A co dopiero, jeśli ktoś faktycznie głosi Ewangelię i staje się tym, który głosi tą samą Ewangelię, jaką głosili apostołowie. To znaczy, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mając taką samą walkę, jaką widzieliście we mnie i teraz słyszycie o mnie. O apostole Pawle było słychać wiele rzeczy, ale jedna rzecz była wspólna. Zawsze głosił tę samą Ewangelię, że zbawienie jest tylko przez wiarę, tylko z łaski, tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest raz na zawsze. Kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten ma życie wieczne, jest zbawiony raz na zawsze. I jeśli to głosimy, to uczestniczymy w tej walce, którą właśnie apostoł Paweł podejmował i realizował. Niech Bóg Ci błogosławi.